Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o pierwszym dniu prezydentury Donalda Trumpa, o dekretach, które podpisał, o decyzjach, które podjął ich bardzo szybko, bardzo dużo. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. To dzięki Państwu mogę realizować takie programy, również takie robione w ostatniej chwili, na gorąco. To dzięki Wam ten program istnieje, jest niezależny. Jeśli ktoś słucha regularnie tego programu i chciałby dołączyć do grona patronów, chciałby wspierać Układ Otwarty, serdecznie zapraszam. I przypominam, że codziennie rano od poniedziałku do piątku powstaje program Układ Poranny, w którym jest 6 pogłębionych analiz dotyczących tego, co działo się na świecie poprzedniego dnia. Zachęcam do słuchania tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie robili. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie mało spałeś, bo śledziłeś to, co działo się w Waszyngtonie. Powiedz, jakie były pierwsze decyzje, jakie są pierwsze decyzje Donalda Trumpa, bo jest ich bardzo dużo, chyba wyjątkowo dużo, jak na początek jakiejkolwiek prezydentury. Tak, ja ich nie policzyłem, natomiast faktycznie liczba już wiemy, że jest po prostu przekraczająca, jeżeli chodzi o zakres działań w dniu pierwszym faktycznie. Bo tutaj weszły pewne priorytety Trumpa, które on zapowiadał w kampanii, że one muszą zostać, że tak powiem, rozwiązane w pierwszym dniu. Pojawiła się część rzeczy, która, zaraz to będę wszystko rozwijał, którą powiedzmy znamy z okresu jego pierwszej prezydentury, ale Biden odwrócił te polityki, no i mamy też trzecią pulę, czyli to, co trzeba było odwrócić po Bidenie, także nałożyła się pewna taka skala działań, które Trump chciał pokazać, że chce rozwiązać w dniu pierwszym i szeroki zakres, to znaczy ilość tych wszystkich rozporządzeń wykonawczych moim zdaniem też pokazuje w pewnym sensie, że ta administracja jest bardzo przygotowana do tego rządzenia, to właśnie. znaczy jednak to chyba przygotowano te rozporządzenia. To chyba duża różnica w stosunku do tej poprzedniej jego kadencji, kiedy przyszedł taki nieogarnięty. Teraz jest bardzo dobrze przygotowany, niezależnie od tego, jak oceniamy te decyzje, no to widać, że tam ta maszyna pracowała i ta administracja jest przygotowana. Tak, to różnica jest kolosalna, wręcz bym powiedział. Pod kątem personalnym to, że te nominacje, już też właśnie ich nie oceniając, ale one pojawiały się bardzo szybko na kluczowe stanowiska, na stanowiska też ambasadorskie w wielu przypadkach, a więc też dyplomacja ma być gotowa do tego, żeby działać szybko i właśnie na tym poziomie wykonawczym też, a więc to nie będzie tak, że właśnie Donald Trump znalazł się w Białym Domu i teraz urzędnicy najwyższego szczebla zastanawiają się, co ze sobą począć, jak rozruszać administrację. Oni już to wiedzą, oni już mają de facto rozpisany plan na najbliższe tygodnie, no a dalej plan oczywiście sam się będzie pisał w ramach realizowania polityki. Pierwsze decyzje podjął w taki sposób spektakularny. W towarzystwie kilkudziesięciu tysięcy osób podpisywał pierwsze decyzje na takim wiecu ponominacyjnym. Tak, na spotkaniu z wyborcami, z którymi nie mógł się spotkać wprost, no bo sam wiec nie odbywał się, zaprzysiężenie nie odbywało się tradycyjnie na zewnątrz, w wolnej przestrzeni, tylko w kongresie, a więc tam nie została wpuszczona ta szeroka publika. Oni byli na hali sportowej, tam mogli to oglądać i tam potem Donald Trump do nich dołączył. Tak, ale to jest faktycznie też pewne zerwanie z konwenansami, no bo jeżeli nawet sam Joe Biden czy Donald Trump podpisywali jakieś rozporządzenia wykonawcze w pierwszych dniach swojej prezydentury, no to się odbywało po prostu standardowo w Białym Domu, w gabinecie owalnym. Ewentualnie pokazywało się z tego zdjęcia jako jakiś taki element rozruszania, powiedzmy, PR-owego nowej administracji, ale nie w taki sposób bezpośredniego kontaktu faktycznie. To jest ciekawa konsekwencja, powiedziałbym,
ze strony Donalda Trumpa, natomiast no tak, Trump i jego administracja pokazują, że nie dają sobie jakiegoś wielkiego czasu na rozruszanie, oni ruszają faktycznie z kopyta, mówiąc kolokwialnie, w pierwszym dniu, w pierwszych godzinach i podejmują szeroki zakres działań, bo z jednej strony oni... No i jeszcze, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Jasne. No i pokazuje, że jest prezydentem, który jest ze swoim narodem, tak, ze swoimi wyborcami. Tak, robi oczywiście. to wobec nich, to ma też takie duże symboliczne znaczenie, tak? Ja jestem z wami, wy widzicie, jak ja to podpisuję, to przy was to robię. Tak, bo z jednej strony zarzuca mu się, że zaprasza elity, prawda, szefów korporacji, nowego sektora nowych technologii czy mediów społecznościowych na inaugurację. I tak oczywiście jest. No, sam się wywodzi z prywatnego sektora, ciężko z tym jakkolwiek dyskutować. Natomiast pokazuje, ja się z tym zgadzam, to jest absolutnie nieważne, bo ja do was wychodzę i jestem z wami. Daję wam w pewnym sensie taki sprawczość, czy potwierdzam swój mandat wynikający, prawda, z waszego poparcia, kto inny tak zrobił, czy zrobiłby, no nie ci drudzy, prawda, którzy właśnie przegrali, bo czy coś takiego się wydarzyło przez ostatnie 4 lata, nie. Także tak, absolutnie, to ma też taki wymiar, to nie jest tylko chęć jego, że tak powiem, obcowania z tłumem. Natomiast w tym zakresie, jeżeli już mogę do tej merytoryki przeskoczyć, nie chcę się tutaj rozbijać po wszystkich po kolei rozporządzeniach, natomiast są kontrowersyjne też w nich. Pierwsza pula, jaka się w ogóle pojawia, no to jest ochrona granic, wzmocnienie ochrony granic, walka z nielegalną migracją, więc tu mamy kilkanaście przepisów. Natomiast to, co będzie, że tak powiem, debatowane, to jest chęć zakończenia przez Trumpa nadawania obywatelstwa w oparciu o prawo ziemi. Coś, co wydaje się, i tutaj nie trzeba być prawnikiem chyba, żeby się wypowiadać w tej dziedzinie, to znaczy no nie może być, wydaje się, zakończone przez prezydenta na mocy rozporządzenia wykonawczego, bo to gwarantuje poprawka do konstytucji. No i jeszcze w międzyczasie Sąd Najwyższy, to było dawno temu, bo w XIX wieku, ale dokonywał interpretacji tej konstytucji, no tej poprawki do konstytucji, że ona jest właściwie, no ma charakter absolutny, to znaczy po prostu należy się każdemu, kto się urodził i tyle. Ciekawa sytuacja będzie się teraz Jeśli rozgrywać. chodzi o to, że kto urodził się na terenie danego kraju, ten na terenie Stanów Zjednoczonych, tak? Ten otrzymuje obywatelstwo z automatu. Tak jest, dokładnie. Ciekawa teraz będzie sytuacja, jak to będzie nadawane faktycznie w najbliższych dniach, tym, którzy będą urodzeni w najbliższych dniach, jak to będzie wyglądać, czy to będzie nadawane, czy to nie będzie nadawane wtórnie potem odzyskiwane. Na pewno czeka nas w tym temacie batalia prawna. Tego się nie da tak zakończyć. Po prostu mamy pewne powroty polityki. Trump zapowiedział, że rozpoczyna procedurę wycofania Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia, a więc to, co robił w trakcie pandemii i co potem Joe Biden zatrzymał, no bo ta procedura, jej wstrzymanie trwa ponad prawie rok, więc był, że tak powiem, czas wówczas na to, żeby wycofać tą procedurę całą i utrzymać Stany Zjednoczone w WHO. Wycofuje Stany Zjednoczone z porozumienia klimatycznego, co ma moim zdaniem przynajmniej raczej taki charakter PR-owy, wizerunkowy, to znaczy to są luźne zobowiązania i równie dobrze Donald Trump mógłby utrzymać Stany Zjednoczone w porozumieniu paryskim i po prostu ich nie realizować. Istotniejsze będzie de facto, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną Stanów Zjednoczonych, co będzie robione z przepisami właśnie prawa energetycznego, czy różnymi subsydiami klimatycznymi, które zostały wprowadzone za Joe Bidena, niż z tym, czy Stany Zjednoczone są realnie w porozumieniu klimatycznym, czy nie paryskim, czy zobowiązują się do tego, żeby je realizować, bo to te działania z prezydentury Bidena, które w pewnym zakresie mogą być ograniczone przez Trumpa, on to zapowiada, nazywa to Nowym Zielonym Ładem, choć to nie jest ustawa Nowy Zielony Ład właśnie, tylko Inflation Reduction Act. Część chce uciąć, część nie, bo republikanie nie chcą ucinać części, bo to też jest wzmocnienie zdolności produkcyjnych amerykańskich i jednak pewien rodzaj rywalizacji z Chinami technologicznymi. Także to nie jest tak, że część republikanów już to widzi, że nie chodzi o to, żeby przyjść i wszystko wywalić, bo to nie będzie mądre, że tak powiem, rozwiązanie w tym wszystkim, ale są też w tym pakiecie, powiedziałbym, decyzji zaskoczenia. Może nie zaskoczenia ostatnich dni, bo to było zapowiadane przez Trumpa też,
Ale w takim szerszym zakresie, patrząc na w ogóle podstawę republikanów, podstawę samego Trumpa, jakieś hasła z kampanii, no to dla mnie osobiście decyzja o tym, żeby wydłużyć okres nie wejścia wydłużyć o 75 dni konkretnie, nie wejście zakazu używania TikToka w Stanach Zjednoczonych, po to, by dojść do jakiegoś porozumienia o przejęciu przez amerykański podmiot tej właśnie amerykańskiej filii TikToka, no to dla mnie jest jednak osobiście lekko zaskakujące, bo ostatecznie cofając się o kilka lat wstecz, to takim wielkim pomysłodawcą zakazania TikToka w Stanach był sam Donald Trump. No tak, a teraz ratuje. Możemy podejrzewać, że za tym stoi bardzo konkretny interes gospodarczy kogoś związanego pewnie z Donaldem Trumpem, albo Ilona Muska, albo kogoś, kto ewentualnie tego TikToka przejmie. Ale powiedz jeszcze proszę trochę więcej o decyzjach dotyczących imigracji i tego, co się będzie działo na granicy, zwłaszcza z Meksykiem. Wracają pewne polityki, to znaczy wraca rozdzielanie rodzin, wycofywane są polityki, które przez też większość ludzi już zostały ocenione znaczy po pierwsze one faktycznie były nieskuteczne, jeżeli chodzi o ograniczenie skali nielegalnej migracji, ale przez większość amerykańskiego społeczeństwa też już zaczęły być oceniane jako szkodliwe. To jest przede wszystkim polityka tak zwana catch and release. Dokonywano zatrzymania osoby, dokonywano jej zatrzymania, wpisywano, zbierano wszystkie dane po to, by je mieć w bazie danych. Sprawdzano, czy oczywiście czy już jej nie ma w bazie, czy nie ma jakiejś historii kryminalnej, bardziej poważnej niż też przekroczenie nielegalnej granicy, bo mogło się tak zdarzyć, że też już ktoś się przekraczał. Wyznaczano, bo do tego się to sprowadza, wyznaczano termin posiedzenia w sądzie, który miał się tym wszystkim zająć, który nie był za dzień, 2, 3, tylko raczej chodziło o odległe tygodnie, ale nawet i miesiące, bo to też z praktyki, powiedzmy, w różnych stanach znam. No i te osoby do tego czasu posiedzenia sądowego wypuszczano swobodnie na terytorium Stanów Zjednoczonych, a potem zaskoczenie wielkie za te tygodnie czy miesiące, że na wyznaczonym terminie ta osoba się w sądzie nie pojawia i właściwie już nie wiadomo, co się z nią wydarzyło. W większości przypadków zakładano, że w tym stanie już te osoby po prostu się nie znajdują, bo też to by było nieco nieodpowiedzialne, powiedzmy, z ich strony, jeżeli zależało im na pozostaniu w Stanach Zjednoczonych. Więc mamy takie polityki, mamy ogłoszenie stanu nadzwyczajnego, tak to trzeba właściwie nazwać, na granicy z Meksykiem, który ma umożliwić wykorzystanie Gwardii Narodowej do tego, by wzmocnić ochronę granicy, by pomóc służbom odpowiedzialnym za to w uszczelnieniu granicy, właśnie w wychwytywaniu przypadków nielegalnego jej przekroczenia. No jest to też działanie, które ma po prostu odstraszać, tak, a więc to też jest ten wymiar, tak, nastawić tych, którzy chcą nielegalnie przekroczyć granicę, na to, by po prostu tego nie robili, wysłać sygnał, że to będzie działanie szczelniejsze. Są działania o charakterze już czysto, znaczy mające się odnosić do działań czysto kryminalnych, a więc uznanie części grup przestępczych, karteli za organizacje terrorystyczne i w związku z tym też Trump tutaj, zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce, bo czysto hasłowo chodziłoby też o wykorzystanie właśnie sił zbrojnych nawet, nie wydaje mi się, że na terytorium Stanów Zjednoczonych, natomiast bo to by była ogromna kontrowersja i tego się nie robi. Nie do tego ma mandat, że tak powiem, prezydent, by prowadzić operacje wojskowe, natomiast był pomysł w kręgach republikańskich, by na przykład na terytorium Meksyku jakieś operacje szybkie, wypadowe robić po to, by walczyć z przemytem, z kartelami, jako zagrożeniem po prostu dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, no bo tu nie ma dyskusji, to jest zagrożenie faktycznie i skala problemu fentanylowego jest po prostu czymś więcej niż tylko problemem społecznym. Więc to są też tego typu decyzje, które Donald Trump wprowadza, pokazując, że
jeżeli chodzi o problem migracji, nielegalnej migracji, to nie była jakieś straszenie na potrzeby wyborów, przekonywanie wyborców. To jest faktyczny problem, którym on się chce zająć i ma się zamiar zająć, a skala tego problemu nie pozwala na działania, no, nazwałbym po prostu je mniej radykalnymi. Trzeba się posunąć też do takich działań. Na problem, że tak powiem, o dużej skali potrzeba też środków, które już nie są miękkie, tylko faktycznie wprowadzają bardzo dużą swobodę w pewnym sensie działania administracji w tym, jak sobie z tym problemem poradzić. Zakładam, że tych działań w prawie migracyjnym akurat może być jeszcze więcej, to znaczy, że przez pierwsze dni, już niekoniecznie na poziomie prezydenckim, ale Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, poszczególnych agencji właśnie odpowiedzialnych za ochronę granic. Wreszcie też w Kongresie toczy się debata nad ustawą. Ona jest formalnie budżetowa, ale do niej mają być dopięte części właśnie prawa migracyjnego i podatkowego zapewne, które mają być już takim pierwszym ustawodawczym sukcesem Donalda Trumpa, więc tam też wejdzie część przepisów. Zobaczymy ostatecznie w jakim kształcie, bo debata jest absolutnie płynna. Chodzi o to, by od drugiej strony powiem, wprowadzenie przepisów na mocy ustawy, no ich ewentualne zniesienie kiedyś będzie wymagało innej ustawy, prawda, czy poprawki do tej poprzedniej ustawy, wzmocni po prostu tą ochronę tych przepisów, no bo to, co wprowadza Trump na mocy rozporządzeń wykonawczych, w znacznej większości przepisów w przyszłości kolejny prezydent, tak jak i Trump robił teraz z Bidenem, a Biden wcześniej z Trumpem, po prostu będzie mógł znieść. No, rozumiem, że zniósł wiele decyzji Trumpa ostatnich. Tak. Znaczy, Które z nich są takie najbardziej spektakularne, powiedz? Trump-Bidena decyzji teraz. Trump-Bidena, oczywiście. Tak jest, bo Biden Trumpa oczywiście też, ale zakładam, że już nas to tak nie interesuje, co się działo 4 lata temu. Trump-Bidena. Tak. To catch and release to jest jedna właśnie z polityk, która była za Bidena obowiązywała i to jest właśnie zniesienie jej wraz z innymi decyzjami oczywiście o umocnieniu tej polityki, ale to ma pomagać po prostu w skuteczności tego systemu. Są też rozporządzenia, aczkolwiek jeszcze się nie przyznam, nie wgryzłem, dotyczące polityki energetycznej i tutaj mamy wycofywanie się właśnie z subsydiów, przepraszam, nie z subsydiów, tylko bo subsydia chyba jeszcze są formalnie zawieszone, to znaczy jeszcze funkcjonują i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast właśnie uderzenie w tą bardziej przychylną politykę klimatyczną i o ile dobrze kojarzę, to tutaj limitami emisyjności miano się zająć w pierwszej kolejności. Trumpowi też nie podoba się to, że są jakieś limity emisyjności nałożone na samochody jako takie, to znaczy w tym nie widzi absolutnie sensu, a z drugiej strony, znając podejście jego do prywatnego sektora, też nie wydaje mi się, by miał zamiar tutaj karać firmy duże za to, że jakoś powiedzmy trują gospodarkę, czy też trują klimat, powodują większą emisyjność. To się raczej nie będzie działał, no bo spodziewamy się po prostu bardziej przychylnej dla prywatnego sektora, dla korporacji, dużych firm, polityki za Trumpa, większego takiego luzu, który miałby skutkować ich większymi zyskami i korzyściami ostatecznie dla amerykańskiej gospodarki. To, czego nie mamy, może powiem, to jest, bo to też jest dość istotne, to znaczy nie jest to jakoś arcyuspokajające, bo to dopiero pierwszy dzień prezydentury, jeszcze ich trochę przed nami, ale Trump nie wprowadził na razie żadnych ceł. Coś, co zapowiadał, że może się wydarzyć, raczej nie globalnych, aczkolwiek ta propozycja w kampanii, by nałożyć na cały import do Stanów Zjednoczonych cło 10% jednak się pojawiała, potem zniknęła, więc może ten pomysł jednak został przetłumaczony. No tym niemniej Unia Europejska na razie jest na najbliższe być może tygodnie bezpieczna. Temat ceł z Unią Europejską na pewno wróci, bo na koniec marca kończy się zawieszenie ceł na stal i aluminium, które Trump wprowadzał w 2018 roku, więc one, że tak powiem, automatycznie wrócą, a jak wrócą, to Unia Europejska odpowie, a jak Unia Europejska odpowie, to obawiam się, że i Biały Dom będzie, że tak powiem, szykował drugą falę swojej odpowiedzi i możemy być w gorszej sytuacji. Natomiast na razie te, że tak powiem, kraje, które w pierwszej kolejności były wymieniane, czyli Kanada, Meksyk i Chiny także, nie oberwały jeszcze niczym. Zapowiedź pojawiła się tylko lepszego, że tak powiem, rozpoznania sytuacji w tym, jak relacje handlowe obecnie wyglądają.
Ja tylko powiem, że nagrywamy tę rozmowę we wtorek dokładnie o 8:30, bo być może o 9:30 albo 13:30 albo którejś kolejnej godziny pojawią się kolejne dziesiątki tak może decyzji, być. więc to jest stan wiedzy na wtorek 8:30. Powiedz proszę, porozmawiajmy trochę o nominacjach Donalda Trumpa, o jego gabinecie. Kto tam będzie i co to są za ludzie i co ich nominacje oznaczają, jaki kierunek polityki. Nie wiem, chyba skupimy się na polityce zagranicznej, prawda? To znaczy, nie wiem, czy jest sens, żebyśmy się bardzo wgryzali w politykę wewnętrzną. Zacznę może od tej zagranicznej, a potem zobaczymy, co się wydarzy, gdzie nas to poniesie. Bo oczywiście cała administracja jest w pewnym sensie odmienna od tej, jaką mieliśmy za pierwszej kadencji. To są ludzie bardzo lojalni wobec Trumpa, w niektórych przypadkach że tak powiem, ich lojalność była głównym chyba czynnikiem, w której zostali oni wybrani na to stanowisko. W niektórych mniej, ale też to nie jest tak, że Trump sobie wybrał osoby o odmiennym, że tak powiem, podejściu do jakichś kwestii. Tutaj raczej w tej administracji będzie panować pewna zgodność, przynajmniej na takim ogólnym poziomie co do wizji. Tylko na tym szczegółowym poziomie może się to różnić, więc patrząc na politykę zagraniczną, no właśnie, może od tej lojalności zacznę. Mamy Peta Hegseta nominowanego na sekretarza obrony, szefa Pentagonu, no i to jest człowiek, który w ostatnich latach był dziennikarzem stacji Fox News, w przeszłości był żołnierzem liniowym, faktycznie pełnił służbę, natomiast wykazywało się mu i w trakcie przesłuchania przed Senacką Komisją Sił Zbrojnych i po prostu w takiej debacie otwartej, że on nie ma doświadczenia takiego dowódczego, tego co zazwyczaj przemawiało za tym, żeby byłego wojskowego obsadzać na czele szefa Pentagonu, bo też jest tak, nie tylko zresztą w Stanach Zjednoczonych, że sprawuje się, czy dąży się do maksymalnej cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli były wojskowy ma, że tak powiem, zająć to stanowisko szefa Pentagonu, to musi minąć co najmniej 7 lat od zakończenia jego służby. Da się też oczywiście to wyłączyć, tak było na przykład w przypadku generała Mattisa, który obejmował na początku pierwszej prezydentury Trumpa. Da się dodać dodatkowe głosowanie, by z tej klauzuli po prostu zrezygnować. Natomiast w tym przypadku to nie jest, tutaj to po prostu nie zachodziło, to znaczy w ostatnich latach Hegset był w Gwardii Narodowej jako takiej, ale przede wszystkim tutaj właśnie jeżeli chodzi o jego służbę, no to jest doświadczenie, choć z kolei kongresmeni republikańscy wskazywali, że to jest nawet ważniejsze, to jego doświadczenie liniowe, bo on zna problemy zwykłych żołnierzy, wie jak sobie radzić, nie jest oderwany jakimś planistą, on po prostu wie jak sobie radzić ze zwykłymi problemami żołnierzy w siłach zbrojnych, wie jak reformować Pentagon i to jest jego zadanie, reforma Pentagonu wewnętrzna, na zewnątrz, że tak powiem, polityką obronną to się będą zajmowali ludzie na niższych stanowiskach. Więc Hegset nam nie za wiele mówi o tym, jaka będzie polityka Stanów Zjednoczonych, jeżeli w podejściu wykorzystania sił zbrojnych na zewnątrz jako narzędzie polityki zagranicznej. Mamy sekretarza Marco Rubio, byłego senatora, którego poglądy na sprawy międzynarodowe, powiedzmy, są uspokajające w stosunku do tego, jakie zapowiedzi ze strony Donalda Trumpa mogliśmy usłyszeć. Oczywiście Rubio jest nastawiony na rywalizację z Chinami, w ogóle postrzega państwa wrogie Stanom Zjednoczonym, autorytarne, więc Rosję, też Iran, jako nadal wrogie i nie widzi tutaj wielkiej przestrzeni do tego, żeby z nimi współpracować, aczkolwiek trzeba powiedzieć, Rubio jednak dostosowuje swoje poglądy do Donalda Trumpa w pewnym sensie. Nie znalazł się też na tym stanowisku z przypadku, a więc wykazał się też pewną spolegliwością wobec powracającego prezydenta. Natomiast ma jakąś pulę własnych doświadczeń, też z Komisji Senackiej Spraw Zagranicznych, w ramach, powiedzmy, której będzie tą politykę, tą dyplomację amerykańską prowadził. Są też ludzie, którzy będą w pewnym sensie, czy w pewnych zakresach polityk Rubio pomagać i oni mają nieco odmienne poglądy. To znaczy z jednej strony mamy generała Keitha Kelloga,
który ma prowadzić negocjacje ukraińsko-rosyjskie dążące do zakończenia wojny. Człowieka, który rozpisał pewien plan, jak dojść do pokoju w Ukrainie i on się tym będzie zajmował. Jego poglądy jeszcze powiedzmy są w miarę zbieżne, przynajmniej z tego co wiemy, z tym co Rubio reprezentuje. Natomiast mamy też Ricka Grenella, byłego ambasadora w Niemczech, Stanów Zjednoczonych, którego poglądy już są nieco bardziej kontrowersyjne w niektórych przypadkach. Jest on na pewno bliższy Donaldowi Trumpowi osobiście i on jest specjalnym wysłannikiem prezydenta do po prostu spraw trudnych, tak to można nazwać, bo gdzie się będzie coś pojawiać, tam będzie pojawiał się Grenell. No tak, ale jeśli chodzi o sprawę dla nas najważniejszą, czyli wojnę na Ukrainie, to jest domena emerytowanego generała Keitha Kelloga i rozumiem, że bardziej Marco Rubio, że to oni będą mieć ten największy wpływ. I jeszcze proszę przypomnij może, co mówił Keith Kellogg, czy czego możemy się spodziewać, tak? Bo to jednak brzmi trochę inaczej niż to, czego się no może nie wszyscy, ale bardzo wielu ludzi się w Polsce, zwłaszcza i na Ukrainie, też obawiało kilka miesięcy temu. Znaczy, nie mamy gwarancji przede wszystkim, że to, co Kellogg pisał czy mówił w przeszłości, będzie zaimplementowane w takiej formie, w jakiej to przedstawiał. To jest jasne. Dodam tylko jeszcze, zanim wejdę w ten szczegół, jest jeszcze Mike Waltz, doradca do spraw bezpieczeństwa, którego poglądy, krótko mówiąc, też moglibyśmy określić jako zdroworozsądkowe w obecnej sytuacji, więc to też jest głos przemawiający za tym, żeby jakoś ten układ, ja go nawet już nie chcę nazywać pokojowym, ale to zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją miało jednak, ogólnikowo mówiąc, ręce i nogi, by Ukraina też mogła wyjść z twarzą z tych negocjacji i przede wszystkim z poczuciem niepodległości i jednak zachowania jakiejś terytorialnego, prawda, bufora bezpieczeństwa. No bo rozumiem, że to jest też niezwykle, żeby też Stany mogły wyjść z tego z twarzą, bo rozumiem, że to, czego obawiają się zwłaszcza ludzie wokół Trumpa, no to powtórzenia takiej opcji Afganistan 2, wyjście z Afganistanu 2, tak? Znaczy opuszczenie sojuszników w sposób kompletnie chaotyczny i będący jedną wielką porażką. Pewnie nie wszyscy w otoczeniu Trumpa myślą o tym, jak będzie na to wpływać reakcja sojuszników, prawda? Natomiast jeżeli faktycznie okaże się, że mamy pokój, nazwijmy to, Donald Trump może mówić o tym, że mamy pokój, doprowadził do zakończenia wojny i on nie jest w stanie przetrwać tygodni czy miesięcy, nie mówiąc już o latach do końca prezydentury samej Trumpa, no to mamy pewien problem, to znaczy jaki pokój został zawarty i jakim gołąbkiem pokoju jest w takim razie Donald Trump, jeżeli się tego nie udało. Stany Zjednoczone... No i wtedy też byłby nieskuteczny, a to jest chyba ostatnia rzecz, jaką chciałby pokazać Trump, nie? Dokładnie, to się oczywiście może wydarzyć i Donald Trump może wtedy uznać, że to mamy po prostu strony, które nie są możliwe do pogodzenia. Ja spróbowałem wszystkiego, to podejście nie jest możliwe. Pytanie, co się wtedy dzieje, czy to też zależy od tego, jakby to przebiegało, ale co wtedy Amerykanie robią, czy Stany Zjednoczone uznają, że nie wchodzą w ten temat z powrotem i to już jest problem do rozgryzienia dla Europejczyków, powiedzmy, bo my już i tak jesteśmy poza. Moim zdaniem to jest mimo wszystko możliwe, bo po co miałby Donald Trump wchodzić w coś, z czego udało się wyjść, i zrzucić, że tak powiem, wszystko na Rosję i Ukrainę jako te, którym nie udało się to utrzymać. Natomiast zakładając, że jednak ten proces jakoś będzie przebiegał, rozumiem, że on się zacznie wręcz na dniach, być może na jakimś bardzo roboczym poziomie. On już trwa kontaktów właśnie Kellogga i jego ludzi z poszczególnymi administracjami, natomiast jako o rozpoczęciu procesu myślę jednak o spotkaniu Trumpa przede wszystkim z Putinem, ale też z Zełeńskim. Z Putinem jest dla mnie ważniejsze w tym sensie, że nie jest ważniejszy w całym procesie, natomiast Biden z Putinem się w ogóle nie spotykał. Z Zełeńskim owszem, też zrozumiałe jest dla mnie, dlaczego Biden z Putinem nie rozmawiał, natomiast tutaj, jak rozumiem, to będzie spotkanie właśnie przełomowe, które ten proces na jakieś tory przynajmniej włoży. Być może po tym spotkaniu dowiemy się, jakiej linii czasowej w ogóle oczekiwać, jakie są pierwsze warunki, może nie od samego Trumpa, ale właśnie w ramach przecieków medialnych z tych niższych sfer administracji dowiemy się, co nas właściwie czeka. Czy ono będzie przełomowe, to zobaczymy. Tak ja podejrzewam, że nie będzie przełomowe, ale w tym sensie będzie przełomem, że dojdzie do kontaktu, tak? Tak, o to mi chodziło. Ale powiedz mi, czy twoim zdaniem
na podstawie tych danych, i tych wypowiedzi, i tych decyzji, które dzisiaj mamy, czyli powtórzę, we wtorek o 8:40 już, możemy się raczej spodziewać, że w pierwszym okresie Stany Zjednoczone pozwolą po pierwsze Ukraińcom strzelać tym, co mają po całej Rosji, gdzie chcą, zniosą wszelkie ograniczenia dotyczące zasięgu rakiet, które dostają również od Stanów Zjednoczonych. Po drugie, mogą zwiększyć dostawy sprzętu, no po to, żeby postawić Rosję w trudniejszej sytuacji do negocjacji. Zakładam, że w pierwszych dniach na razie nic się nie dzieje. To znaczy mamy ten status quo, z którym administracja Trumpa przyszła, czyli zniesienie pewnych ograniczeń na broń, to co zrobił Joe Biden w ostatnich miesiącach swojej prezydentury, silne sankcje nałożone na Rosję, w tym te energetyczne, które też w ostatnich wręcz dniach Biden nałożył na sektor energetyczny Rosji. I to jest coś, czego Donald Trump nie rusza na razie w żadną stronę. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Nie rozluźnia tego systemu, żeby nie wykazywać się na wejściu jakąś przesadną spolegliwością w stronę Rosji, ale też nie wzmacnia, by wykazać się dobrą wolą. Dopiero kiedy okaże się, że zakładam, że do szczytu faktycznie, do spotkania Trumpa z Putinem dojdzie dość sprawnie, bo i Putin już mówił o tym, że on się może z Trumpem spotkać, trzeba się spotkać, rozmawiać. Natomiast więc tutaj nie widzę potrzeby nakładania presji na to, by do tego doszło. Pytanie, co dalej? Jeżeli nie będzie faktycznej woli do tego, by wejść w rozmowy, by zacząć prowadzić negocjacje i tutaj już po prostu będą kolejne etapy, nawet jeżeli one się rozpoczną, ale nie będzie wyraźnych postępów. Strona amerykańska będzie widziała, że strona rosyjska de facto nie dąży do osiągnięcia, prawda, postępów, tylko dąży do utrzymania tego procesu jako pewnej legitymizacji międzynarodowej, pokazania, że Stany rozmawiają, są z nami bardzo zaangażowane dyplomatycznie, więc może i inni by mogli już się z nami zaangażować z powrotem i zacznijmy robić interesy, tak jak to jeszcze parę lat temu mieliśmy w zwyczaju, no to wówczas wyobrażam sobie, że właśnie takie narzędzia, jak mówisz, zniesienie wszelkich ograniczeń na wykorzystanie uzbrojenia, które Stany Zjednoczone przekazują właśnie w głąb terytorium Rosji, zacieśnianie reżimu sankcji, bo on jest po prostu też korzystny dla Stanów Zjednoczonych gospodarczo, szczególnie ten energetyczny, ale nie tylko on. Czy wreszcie jednak inwestowanie, to znaczy pierwszym pytaniem jest, co będzie się działo z tym wsparciem militarnym dla Ukrainy, to znaczy co jeszcze Donald Trump może, czy Donald Trump będzie wnioskował o to, by w jakiś sposób je przedłużyć, czy to się będzie toczyło w ramach machiny takiej finansowej Pentagonu, która nie będzie tak pokazywana na żywo na opinii publicznej, też jak to było za administracji Bidena, i w jakiś sposób to wsparcie jednak do Ukrainy będzie płynęło, tak to już mądrzy księgowi będą rozgryzać, ale nie po to, by się tym chwalić właśnie na zewnątrz, żeby też nie tworzyć takiego wizerunku, że no miała się skończyć sprawa Ukrainy, a Donald Trump tymczasem nas, prawda, oszukał i kontynuuje dalej to wsparcie. Nie wykluczam, że ono się będzie dalej toczyć, a wręcz mogłoby być faktycznie zwiększane, bo to jest jeden z najsilniejszych obecnie lewarów, których Stany Zjednoczone mogłyby użyć wobec Rosji. Jeżeli nie chcecie usiąść do rozmów, no to musimy to jakoś skończyć, albo przy stole negocjacyjnym i to jest najszybsza opcja, ale jeżeli wy nie chcecie w ogóle negocjować, no to jest opcja na froncie, a my nie chcemy, by Ukraińcy się w nieskończoność wykrwawiali, w związku z czym oto zwiększa się w pewnym sensie czasowo skala wsparcia. Natomiast Rosjanie też niestety będą sobie zdawać sprawę, że skala amerykańskiego wsparcia musiałaby się drastycznie, ale aż do przesady drastycznie zwiększyć, by zapewnić Ukrainie możliwości do zwycięstwa tej wojny. Więc nawet delikatne, że tak powiem, podnoszenie tego wsparcia może nie być po prostu wystarczającą presją do tego, by Rosję do tych negocjacji zmusić. Rosja po prostu może powiedzieć, chcecie zwiększać, no to zwiększajmy. Nas stać na to, by dalej tą wojnę na wyczerpanie w pewnym sensie prowadzić. To jest większa strata dla Ukraińców. I tu zastanawiam się też już w takim procesie, że tak powiem, zwrotnym myślowym po stronie amerykańskiej, czy ostatecznie zdecyduje się doprowadzić do takich decyzji jak zwiększanie skali wsparcia, bo może jednak zostanie to w jakimś głębszym procesie decyzyjnym, dyskusyjnym w administracji przemyślane, że
ostatecznie być może nie przyniesie to też tego oczekiwanego przez nas rezultatu. Więc nie zwiększajmy, zmuśmy na drodze powiedzmy dyplomatycznej, a być może innej gruźb bezpośrednich prezydenta Trumpa. Absolutnie bym tego nie wykluczał. Mieliśmy już w pierwszej kadencji Trumpa grożącego, co prawda Korei Północnej, ale jednak wojną nuklearną. To nie jest coś, co amerykański prezydent robi codziennie. Także też taka powiedzmy no, w pewnym sensie straszenie, mówiąc wprost, też wydaje mi się jako narzędzie w tym wszystkim może się pojawić jako coś, co będzie po prostu nakładało presję na to, by Rosja się zaangażowała realnie. Ale ja podejrzewam, że takiego super jasnego planu tu nie ma, bo po pierwsze nie mówił o tym nic podczas tego swojego pierwszego wystąpienia. Żadne wiadomości się nie pojawiały. Keith Kellogg też przełożył, pamiętajmy, że Keith Kellogg miał być w Warszawie, znaczy w Warszawie i w Kijowie, tak? Przede wszystkim w Kijowie, ale po drodze miał odwiedzić Warszawę bodajże 2 czy 3 tygodnie temu. Ta wizyta została przełożona, to znaczy, że jakby, że jeszcze iluś rzeczy nie wiemy, a w ogóle podczas tego wystąpienia swojego też chyba warto to powiedzieć, Trump mówił przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, nie mówił nic o Europie, też nie wspomnimy o naszym wspaniałym, potężnym kraju, który wszyscy czujemy, że powinien być wielkim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale czasem nim jest trochę ważniejszym, a czasem nie jest, czego ostatnio mieliśmy silne znaki. A propos, czy coś się pojawia, mówiliśmy o obsadach, o decyzjach administracyjnych, czy jakieś informacje dotyczące przyszłego ambasadora amerykańskiego w Polsce, w Warszawie? Ja przebąkiwań żadnych nie słyszałem. Stawiałbym jednak na ten klucz doboru, który miał dotychczas szerokie zastosowanie. Znaczy, to, że na razie ono się nie pojawiło, pokazuje, że nie jest też Polska jakimś wielkim priorytetem na mapie Trumpa. I to akurat dobrze. To znaczy, w tym przypadku mam wrażenie, że zostali już mianowani ambasadorowie. W bardzo wielu przypadkach to są ludzie wyciągnięci z prywatnego sektora, do państw, gdzie trzeba rozwiązać pewne problemy, przede wszystkim gospodarcze. To, że akurat nominacja na polskiego ambasadora się nie pojawiła, moim zdaniem jest uspokajające, bo to oznacza, że nie ma wielkiego jakiegoś planu, który ktoś miał potrzebę, że tak powiem, rozrysowania jeszcze przed inauguracją. To raczej by wynikało z problemów niż z wielkich korzyści, które Polska mogłaby osiągnąć, więc to mnie w miarę uspokaja. Natomiast zakładam, że może się mylę, ale zakładam, że nie dostaniemy mimo wszystko z uwagi właśnie na pewne interesy, w tym wprost mówiąc spodziewam się, że administracja będzie wręcz naciskać na to, by Westinghouse walczył za wszelką cenę o projekt drugiej elektrowni jądrowej w Polsce i zawsze można zrobić coś więcej, zawsze można wspomóc amerykańskie inwestycje. Intel zawiesił przecież swój projekt w centrum rozwojowe, tłumacząc to finansowymi sprawami. Zawsze przecież można przycisnąć rząd państwa przyjmującego, by bardziej dofinansował taką inwestycję. Stąd spodziewam się, że to będzie osoba wyciągnięta z prywatnego sektora, bo w przypadku Polski nominacja Georgette Mosbacher się po prostu sprawdziła Amerykanom i Donaldowi Trumpowi samemu. To też nie tak, że Polska jakoś ucierpiała na tej jej obecności w Warszawie, bo między innymi udało się wreszcie znieść ruch wizowy, ten turystyczny między Polską i Stanami Zjednoczonymi i to była wola polityczna dwóch stron do tego, że to się udało zrobić, ale zakładam, że Trump raczej w przypadku Polski postawi właśnie na sektor prywatny, aniżeli zawodową dyplomację, bo mimo wszystko wydaje mi się, coś jednak będzie do zrobienia takiego, co też korzyści Amerykanom może po prostu przynieść. Z tego, co ja słyszałem, jest tam silna rywalizacja i jest wielu chętnych, żeby przyjechać do Warszawy, jest wielu, bo to się stało, prawda. Tak. to się stało atrakcyjnym miejscem, co dobrze świadczy o tym, co się dzieje w Polsce. Ale będąc przy Polsce i samej inauguracji, nie pojawił się właściwie żaden oficjalny, znaczy żaden przedstawiciel władz polskich, bo nie było prezydenta, nie było premiera. A jak było z przedstawicielami innych państw? Czy przywódcy państw stawili się, czy nie wszyscy? Jak to wyglądało? Chcę z tego odczytać, co to znaczy, że nie było tam ani prezydenta, ani premiera z Polski. W tym sensie nie znaczyło to nic szczególnego, to znaczy Polskę reprezentował Bogdan Klich, stojący na czele, prawda, ambasady w Waszyngtonie. Choć nie jest ambasadorem.
Tak. Ale jako szefujący placówce, prawda, z innymi ambasadorami w większości już, był na tym obecny. Faktycznie tutaj nie chcę już rozstrzygać, czy zaproszenia były, tylko nikt się nie chwalił i ich nie było, więc powiedzmy szef rządu jest w Warszawie, o ile się nie mylę, a prezydent w Davos. Polski oczywiście. Nie rozstrzygałbym tego tak bardzo, że tutaj zostaliśmy wypchnięci z jakiejś, powiedzmy, koalicji, choć faktycznie jest zaskakujące, że w pewnym zakresie Donald Trump odchodzi od tej no nie nazwałbym jej tą tradycją, ale zwyczaju, by po prostu nie zapraszać głów państw, szefów rządów na inaugurację. No tutaj Giorgia Meloni na przykład jako bliska, powiedzmy, ideowo z Europy, jednak jest przykładem, który pokazuje, że może warto by jednak było się pokazać w tym gronie. Nie chodzi o to, by po prostu być na inauguracji, bo nie wydaje mi się to samo ważne w tym wszystkim. To jest po prostu pewna taka rzecz czysto wizerunkowa. Pytanie, co dalej z programem Giorgii Meloni? To znaczy, czy ona Właśnie, kto się pojawił z głów państwa? Bo rozumiem, znaczy był szef EKR-u, były polski premier Mateusz Morawiecki. Tak, on był obecny. Zaproszony. A czy i głowy innych państw były obecne? Argentyny na przykład, jako też bliska, prawda, ideowo, czy wręcz personalnie nawet, tak, bo tutaj była taka zażyłość między panami, która się w ostatnim roku pojawiła, więc to jasne. Nie wiem, co z Bolsonaro, szczerze mówiąc, byłym przywódcą brazylijskim, bo on został zaproszony, natomiast ostatecznie, prawdę mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym w ogóle wczoraj i teraz właśnie zadaję sobie pytanie. Ale rozumiem, że szefowie tych największych państw nie byli obecni, tak? Nie, to nie jest absolutnie tak, że właśnie, nie wiem, powiedzmy Francja, Macron zostali zaproszeni, czy liderzy Unii Europejskiej, Xi Jinping został zaproszony. To jest może pewne zaskoczenie. On nie był, ale wysłał wysokiego rangą przedstawiciela, by na tej inauguracji był obecny. Być może, i tu jest właśnie też dla mnie ciekawe, czy ten wysoki przedstawiciel nie zaangażował się w jakiś, no nie z samym Trumpem, prawda, ale gdzieś niżej, dialog przy okazji swojej obecności w Waszyngtonie, bo wtedy ma to wymiar praktyczny. Natomiast obecność taka czysto wizerunkowa po to, by się pokazać na zdjęciu jakimś, no bo oni z samym Donaldem Trumpem, zakładam, nawet nie mieli okazji do tego, patrząc jak ten proces przebiegał, by w korytarzu nawet powiedzieć sobie cześć, nie mówiąc o jakiejśkolwiek bardziej merytorycznej rozmowie, to jeżeli, że tak powiem, nie udało się zorganizować niczego dookoła z ludźmi, którzy tą administrację formują, no to nie ma to wielkiej wartości, poza tylko takim wizerunkowym zasygnalizowaniem, że tworzy się jakaś grupa, nieformalna bardzo oczywiście, ja nie chcę tworzyć, że tutaj Donald Trump tworzy jakiś konserwatywny front. Natomiast trzeba wprost powiedzieć, no liberałów tam nie zaprosił, prawda, czy lewicowców, to jest w pewnym sensie pewna spójność polityczna. Czyli rozumiem, że można taki wniosek wyciągnąć, że po pierwsze to, że nie było polskiego premiera czy prezydenta, to tak naprawdę nic nie znaczy, bo nie było też innych przywódców innych państw i takiego klucza nie było, więc to nie jest żaden temat do rozmowy. Był polski konserwatysta, nowy szef partii europejskich konserwatystów Mateusz Morawiecki. To pokazuje, że on gromadzi wokół siebie jakąś taką polityków konserwatywnych, z którymi pewnie będzie chciał jakoś bliżej współpracować. Na koniec, czy było jeszcze coś, co cię uderzyło podczas tej inauguracji, poza tym, że ona w ogóle była bardzo inna? No i chcę zapytać o ten gest, jak ty odczytujesz ten gest Ilona Muska, kiedy wrzucił swoją prawicę dosyć wysoko w prawym kierunku, wyprostowaną. Nam się to kojarzy jednoznacznie, ale to wiesz, o co mu chodziło? No, nie wiem, o co mu chodziło. Nie chcę też wybielać działań Ilona Muska, natomiast nie zakładam, że chodziło mu o to, nie będę odtwarzał tutaj na wizji, ale nie zakładam, że chodziło mu o to, o co większość ludzi go posądza, że mu chodziło. Starając się jakoś nawiązać też do kontekstu jego wypowiedzi, czyli tego, że udało się to osiągnąć, to znaczy udało się przywrócić Donalda Trumpa do władzy, udało się osiągnąć to, że Elon Musk jest blisko władzy, a skoro Elon Musk jest, to zwykli ludzie są blisko władzy, bo taka jest... No przecież to najbardziej, najzwyklejszy Amerykanin. Absolutnie tak. Przedstawiciel tej klasy pracującej, która traciła pracę w ostatnich latach za rządów złego Bidena.
No ale ostatecznie, prawda, imigrant jednak, który do Stanów Zjednoczonych dotarł i tutaj zbija fortunę, ale będąc bardziej poważnym, jak rozumiem, ten gest mi się osobiście skojarzył, znaczy widziałem go już wpisanego w kontekst, prawda, ten salutu, natomiast mi się skojarzył z takim powiedzeniem w angielskim funkcjonujący send it, który byśmy mogli. I właśnie ten gest taki pokazujący, że no to zostało dowiezione w pewnym sensie, to znaczy, że osiągnęliśmy to. Mówię, nie chcę tutaj tłumaczyć, nie chcę wybielać, to jest duża kontrowersja, natomiast być może zbyt dużą wagę do tego przywiązujemy. Nie wydaje mi się, by Musk widział, że tak powiem, był świadom tego, jak to z zewnątrz wygląda, a tym bardziej nie wydaje mi się, by zrobił to świadomie, ale może przesadzam i może Elon Musk nie jest tak twardo stąpającą osobą po ziemi, jak mi się tutaj po prostu w tym momencie wydaje. Na koniec, podsumowując, jakbyś określił tę inaugurację prezydentury Donalda Trumpa? Trump faktycznie zapowiedział w niej powrót Stanów Zjednoczonych do pewnej potęgi, nie chciał być tutaj przesadnym optymistą. To jego wystąpienie też było długie, jak na wystąpienia ostatnich lat inauguracyjne, dłuższe też niż jego pierwsze. Pokazywało, tak jak sam zresztą zasygnalizowałeś, priorytety na politykę wewnętrzną, na to, jak uczynić faktycznie Amerykę ponownie wielką, na czym on się ma skupić, ma zamiar skupić, po to, by tym zwykłym też właśnie Amerykanom przywrócić jakąś godność, używając tego języka też inauguracyjnego, poprawić ich jakość życia, skupić się przede wszystkim na problemach zwykłych Amerykanów, niewyimaginowanych, jakichś ideowych, ideologicznych, wynikających w jego rozumieniu z bardziej lewicowych polityk. W tym sensie to było, tu mi się aż przypomniała jeszcze jedna decyzja Donalda Trumpa w tym wszystkim, może w takim razie o niej wspomnę, kontrowersyjna, to znaczy Trump faktycznie w ramach tych rozporządzeń wykonawczych ułaskawił osoby związane z protestami z 6 stycznia i tu mówimy o puli 1500 osób, także to dość szerokie zastosowanie prawa łaski na sam początek prezydentury, tu się już nie będę wgryzał w to, wrócę do wątku. Jest to kontrowersyjne, tak samo jak kontrowersyjne było ułaskawienie przez Bidena członków rodziny w ostatnim dniu. Tak, to faktycznie nawet ułaskawienie Bidena było bardziej zaskakujące, prawda, bo ułaskawianie protestujących Trump zapowiadał od miesięcy wręcz, także tutaj zaskoczenia nie ma, natomiast po prostu nowe zastosowanie prawa łaski już w pierwszym dniu to jest coś nowego, natomiast faktycznie w tym swoim przemówieniu inauguracyjnym Trump mimo wszystko zarysował priorytety pewne na politykę wewnętrzną, ale nie zapowiedział, no znaczy nie przedstawił jakiegoś, powiedziałbym, hura optymistycznego planu, to znaczy, że wraz z jego powrotem wszystko będzie lepiej. Dopiero pewne działania muszą być podejmowane, by było lepiej. To nie jest tak, że jego sam powrót do władzy jest rozwiązaniem. Ten obraz był w pewnym sensie nieco mroczny, to znaczy, no właśnie zabrakło, że tak powiem, to nie była kolorowanka dla Stanów Zjednoczonych i dla Amerykanów, ale taka, powiedziałbym, jak na Donalda Trumpa, mimo wszystko mocno realistyczna przemowa. Bardzo Ci dziękuję. Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. O 9 rano we wtorek kończymy tę rozmowę. To ważne, kiedy kończymy, bo być może już, kiedy Państwo będziecie słuchać, pojawi się wiele innych decyzji Donalda Trumpa. Stan na 9 jest taki, jaki właśnie omawialiśmy. Dzięki, Mateusz, Ci serdecznie. Dziękuję uprzejmie. I ja dziękuję Państwu. Czekam na Wasze komentarze. Polecam subskrybowanie Układu Otwartego. Jak wciśniecie ten guziczek po prawej stronie, to będziecie dostawać informacje o moich nowych programach. I jeśli słuchacie regularnie Układu Otwartego, rozważcie proszę wsparcie tego programu na patronite.pl. Zachęcam do tego. Bardzo dziękuję. Do następnego razu.